Cześć, tutaj Ania. Dzisiaj pokażę Wam, jak można przyszyć najpopularniejsze usztywnienie w ostatnich czasach Vigofil 150 oraz jak w naszej pracowni możemy wykorzystać proste podkładki śniadaniowe. Pokażę Wam teraz, jak przyszyć Vigofil do tkaniny zewnętrznej, żeby nasza torebka była sztywniejsza. Tutaj mamy tkaninę zewnętrzną, w moim przypadku jeans. Mój konik, uwielbiam torebki jeansowe. Usztywniłam ten jeans dodatkowo frizeliną. Tutaj mamy Vigofil. Najczęściej korzystam z gramatury 150. Nadaje takiej sztywności, ale nie jest też super ekstra sztywna jak karton. Pierwsze co, to rysuję element, który będziemy potrzebowali. Rysuję go na Vigofilu. Wykorzystuję przeważnie kredki, stare kredki moich dzieci. Jasne kredki, no Vigofil nie jest najprzyjemniejszym materiałem do przenoszenia wykrojów. Można też wykorzystać kredę krawiecką, ale kredki często ostrzone też się dobrze sprawdzą. I co jest istotne, naszą tkaninę wycinam z zapasem. Vigofil też z zapasem. To nie jest tak, że wycinam gotowy element z Vigofilu i z tkaniny naszej zewnętrznej i łączę, tylko gotowy kształt wycinam dopiero po zszyciu. Dlaczego tak robię? Ponieważ jak wytnę dwa elementy, to zawsze coś się przesunie, zawsze gdzieś coś tam przejedzie i no to mogą być różnice milimetra, półtora, ale mnie to denerwuje i lubię, żeby wszystko było idealnie równe, a dzięki temu taki właśnie jest. Czyli tak, zaczynamy od spięcia szpilkami. Układamy nasz element z Vigofilu tak, żeby wszystko znalazło się tam, gdzie powinno być i spinamy. Gładząc cały czas, żeby nic się nam w międzyczasie nie poprzesuwało. Możemy sprawdzić, czy wszystko jest gładziutko. I teraz przeszywam naokoło najdłuższym ściegiem. Nigdy nie szyję po szpilkach, zawsze je wcześniej wyciągam, bo są różne praktyki. Ja tego unikam, bo nie chciałabym dostać ich głęboko. Mamy przyszyte, elegancko, wszystko jest gładko, to wycinamy. I gotowe. Wszystko jest równe, nic nam nie wystaje, element jest usztywniony i nadaje się do dalszej pracy. Tak wyglądają moje wykroje po wielokrotnym odrysowywaniu. Na tkaninach tapicerskich czy ekoskórach, z którymi pracuję, ciężko jest rysować kredą czy mydełkiem krawieckim, dlatego wykorzystuję długopisy lub markery, co jeszcze bardziej niszczą takie papierowe wykroje. Dlatego zaproponuję Wam coś innego, co sprawi, że Wasze wykroje dłużej pozostaną w dobrej formie. To jest podkładka taka śniadaniowa. Ja mam akurat przezroczystą, ale myślę, że to nie problem mieć jakąś ze wzorem. Jest ona elastyczna, łatwo wyciąć z niej nasz element, więc tutaj też widzicie porysowane markerami. Odrysowujemy nasz element. Celowo przyniosłam dwie pary nożyczek. To są moje nożyczki do tkanin i one są święte, dlatego je odkładamy.
nimi tylko kroję tylko i wyłącznie tkaniny, bo w innym przypadku mogą się stępić. Do takich ekstremalnych celów, do cięcia papieru czy jakichś takich nietypowych materiałów wykorzystuję zawsze drugie nożyczki, żeby moje krawieckie, broń Boże, nie zniszczyły się. I jest elastyczny, ma trwałe krawędzie i na pewno posłuży dłużej niż taki papierowy. Jeśli macie jakieś większe wykroje, to doskonale się też sprawdzi taka mata, którą kładzie się pod krzesło, żeby kółka krzesła nie porasowały podłogi. Też to sprawdziłam, też są takie, które łatwo się tnie nożyczkami i bez problemu możemy ją wykorzystać do większych projektów. Zostały nam resztki podkładki. Też znalazłam zastosowanie, żeby nie marnować tego, a dodatkowo wykorzystać w sposób, który ułatwi nam pracę. Z takich kawałków wycinam małe kółeczka, które stosuję jako podkładki do nitów. W tej torebce mamy dosyć duże nity i z tej strony są bezpieczne, to jest sztywne, ta rączka, ten pasek. Natomiast z drugiej strony mamy bawełnianą podszewkę i no niestety może nam się podczas pracy, podczas ruszania całą tą torebką może nam się powoli wysuwać ta tkanina spod nita. Dlatego, nie wiem czy to jest widoczne, mam tutaj umieszczoną podkładkę, która zwiększa nam tą powierzchnię, która blokuje nam naszą tkaninę. I tak, mając resztki naszej podkładki śniadaniowej, w pierwszej kolejności robię zawsze dziurkę. Najlepiej jakimiś małymi, ostrymi nożyczkami. I teraz wycinam podkładkę. Tak staram się, żeby była o 2 mm szersza od naszej stopki na całym owodzie, o 2, 1,5, tak po prostu, żebyście, musicie sami dobrać do Waszych projektów, do wielkości Waszych nitów. Tutaj wycięłam z większym zapasem i teraz możecie zobaczyć, mamy dziurkę, mamy dolną część nita i wkładamy jest włożone. W momencie zaciskania później na nitownicy całego kompletu to się też dostosuje, wyrówna, a my będziemy czuli się bezpiecznie, mając większą powierzchnię od spodu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego z dzisiejszego odcinka. Jeśli macie jakieś pytania albo pomysły, albo coś sprawia Wam trudność i chcielibyście podzielić się ze mną tym, żebym mogła przygotować na ten temat kolejny odcinek, to dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia!